Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was taki tytuł długo już zapowiadany, długo wyczekiwany właśnie na kanale, który ja już zapowiadałem chyba miesiąc temu. Mianowicie jest to Xenoblade Chronicles X w wersji Definitive Edition na Switcha. No i tu od razu, zanim zaczniemy, to wam powiem, że jest to tytuł po prostu gigantyczny. Przejście go zajęło mi ponad 100 godzin. Także mało który zachodni tytuł ma tak dużo kontentu. Teraz pytanie brzmi, czy ten content jest fajny, czy mi się w to fajnie grało przez te 100 godzin, czy to było spoko, czy też była to męczarnia? Sprawdźmy. Na początek powiedzmy sobie tradycyjnie, o co tutaj w ogóle chodzi. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition jest to remaster gry o tym samym tytule, jaka ukazała się 10 lat temu na konsoli Nintendo Wii U. Gierka była podobno fajna, z tego co słyszałem, natomiast konsola już była niefajna, także mało kto w tą grę zagrał. Dlatego też po jakimś czasie, konkretnie właśnie po 10 latach, Nintendo z pomocą oryginalnych deweloperów gry, czyli firmy Monolith, zdecydowało się zrobić remaster gry na Nintendo Switcha. Akcja tytułu dzieje się w niedalekiej przyszłości, konkretnie to w roku 2054. Niby wszystko tam jest super, ludzkość się rozwija, wojen nie ma, jest w ogóle dobrobyt, jest fajnie i tak dalej. Natomiast pewnego dnia dochodzi do wydarzenia bez precedensu i to ciekawe bez udziału samej ludzkości. Dochodzi do takiej wielkiej kosmicznej bitwy dwóch totalnie obcych ras tuż obok Ziemi. Ścierają się w tej bitwie tysiące jednostek. W końcu bitwa wymyka się spod kontroli, dochodzi do ogromnego wybuchu, który niszczy ze sobą wszystkie walczące strony, a przy okazji niszczy także Ziemię. Na szczęście w trakcie bitwy, jeszcze przed wybuchem, udaje się wydostać kilku statkom z Ziemi zwanych arkami i te właśnie arki przewożą setki tysięcy ocalałych z Ziemi w celu skolonizowania nowej planety. Na jednej z takich ark jest właśnie nasz bohater. Niestety w trakcie lotu tej arki ponownie atakują nas obcy i zmuszają statek do awaryjnego lądowania na planecie Mira. I chcąc nie chcąc na tej Mirze musimy sobie poradzić. No i Xenoblade Chronicles X jest to RPG w stylu japońskim, natomiast nie jest to gra turowa. Tutaj mamy do czynienia z walką w czasie rzeczywistym, rozwiązujemy zadania, walczymy z przeciwnikami i oczywiście zdobywamy nowy ekwipunek. Podzielmy sobie tę recenzję na kilka części, a będą to świat gry i jego eksploracja, walka z przeciwnikami, fabuła oraz zadania. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Teraz zanim w ogóle zaczniemy omawiać ten świat gry, pamiętacie co ja mówiłem na początku, tak? Że ta gra jest ogromna, że jest na 100 godzin, to jest po prostu wielki gigant. No i teraz się pewnie spodziewacie, że skoro ta gra jest taka wielka, ona jest taka długa, no to lokacje też będą wielkie, nie? Dziesiątki tysięcy kilosów i tak dalej. No nie. Otóż deweloperzy Xenoblade Chronicles X poszli swoją drogą. Oni zamiast oferować taki wielki świat do równie wielkiej gry, zaoferowali w sumie taką całkiem przystępną mapę. Ona nie jest wcale za duża, natomiast ona jest bardzo wypełniona zawartością. W czasie misji, których jest to po prostu niesamowita ilość, wielokrotnie odwiedzimy znane już lokacje, natomiast często będą w innej formie, z nowymi wydarzeniami, z nowymi postaciami. Także mimo to, że my odwiedzamy podobne lokacje, na tej mapie nie można się nudzić. Tam jest bardzo dużo do odkrycia. No i tą mapę w grze podzielono w zasadzie na kilka kontynentów. No i tutaj co ważne, każdy z tych kontynentów oferuje totalnie inne doświadczenie. Mamy bujne lasy Noctilum, mamy gorące pustynie Obliwii, mamy też pokryte dziwacznymi, puszystymi roślinami osobliwe polany Sylvanum. Lokacje w tej grze robią niesamowite wrażenie, one są pięknie wykonane, z ogromną pieczołowitością, z ogromną dbałością o szczegóły, oferują całe tony zawartości, na pewno wam się spodobają. Co ciekawe, każda z tych lokacji jest podzielona na mapie na tak zwane heksy i na tych heksach możemy znaleźć m.in. skarby, potężne bossy zwane tyrantami, czy też questy. Także tego tam jest po prostu mnóstwo do odkrycia, natomiast powiem wam jeszcze coś. Otóż w trakcie odkrywania tych kontynentów, jak wy sobie będziecie tam tą mapę czyścić, będziecie sobie ją przemierzać, no to okaże się, że dostajecie możliwość stawiania na nich takich specjalnych sond. Te sondy będziecie mogli ze sobą łączyć, można je wykorzystać do wydobywania minerałów, do zarabiania kasy w tej grze, czy nawet do zwiększania naszej siły w ataku czy w obronie. Następnie te sondy możecie sobie łączyć w takie klastry po kilka rodzajów, to daje ogromne premie,
a na deser możecie stawiać tak zwane boostery, które wzmacniają sądy naokoło nich. Już samo odkrywanie tego świata jest naprawdę przyjemne, bo te lokacje są świetne, jest tam mnóstwo zawartości, a ta minigierka z tymi sądami właśnie, gdzie musimy kombinować, jak zmaksymalizować to wydobycie, gdzie postawić jaką sondę, gdzie ją połączyć, jeszcze tę zabawę pogłębia, to jest naprawdę spoko. Ale wiecie co? Jak będziecie tą mapę tak sobie eksplorować, no to okaże się, że na tej mapie jest pełno takich miejsc, jak na przykład wysokie góry, jakieś latające wyspy, gdzie nie można normalnie dotrzeć. O co więc tutaj chodzi? Jeżeli pamiętacie intro tej gry, bo ja wam to intro pokazywałem na samym początku, w intrze tej gry można zobaczyć takie wielkie roboty, nie? No pewnie się spodziewacie, że można je pilotować, no i macie rację, te roboty rzeczywiście można pilotować, ale na to trzeba naprawdę zapracować. Otóż Xenoblade Chronicles X to jest taki tytuł, że nawet po 20, 30, 35 godzinach tej gry widzieliście tylko małą jej część. Żeby odkryć jej resztę, trzeba kupić tego ogromnego robota, tutaj on jest zwany Skelem, no i na taką wielką maszynę, dosłownie wywracającą system walki do góry nogami, o czym sobie jeszcze powiemy, zapracujecie dopiero gdzieś tak po 40 godzinach tej gry. Czujecie to? Ta gra oferuje wam coś, co odmieni całkowicie wasze doświadczenia po 40 godzinach. Otóż taki robot nie tylko potrafi szybko jeździć, on jeszcze potrafi latać. No i nagle te fajne mapy, które już widzieliście, że one są spoko, tak? To robią się jeszcze fajniejsze, bo okazuje się, że możecie zwiedzić dosłownie każdy ich centymetr. Kojarzycie może takie gry, gdzie można tylko iść jakąś określoną ścieżką, a wszędzie indziej są niewidzialne ściany, nie? Że nie można zboczyć z kursu. No to Xenoblade Chronicles X jest właśnie totalnym przeciwieństwem takiej gry. On oferuje całkowitą wolność, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Wsiadacie sobie w tego robota, możecie polecieć sobie wszędzie. Na szczyt wieżowca w mieście, do środka wulkanu, w środek bazy wroga, nawet całe morze można przelecieć. To jest po prostu nieograniczona wolność, możecie udać się gdziekolwiek chcecie, nie ma tu żadnych ekranów ładowania, po prostu lecicie przed siebie, czujecie się wolni, to jest w tej grze po prostu piękne, tą wolność trzeba docenić. No dobra, ale przecież latanie, zwiedzanie tych pięknych krajobrazów, no to nie jest jedyny element Xenoblade. Dużą rolę odgrywa tu też walka. No i o systemie walki w tej grze ja mógłbym mówić naprawdę długo, tak? Natomiast my nie mamy tyle czasu, więc powiem wam krótko. System walki w tej grze jest genialny. Walczyć możemy zarówno osobiście, bądź za pośrednictwem tego ogromnego robota, czyli Skella. Walki tutaj są bardzo dynamiczne, jednocześnie są widowiskowe, natomiast nadal one wymagają mnóstwo myślenia i mnóstwo taktyki. Do dyspozycji w tym tytule mamy niemal 10 klas, one się znacząco różnią między siebie, każda ma inne bronie, każda ma inne skille. Co ciekawe, my po wymaksowaniu danej klasy, jak już będziemy mieć maksymalny level w niej, możemy zacząć te klasy ze sobą miksować, także możecie stworzyć sobie taką najbardziej odpowiadającą wam kombinację, połączyć na przykład gościa z mieczem z karabinem maszynowym. To daje mnóstwo frajdy. Do tego wam powiem, że używane w grze umiejętności zostały tak zaprojektowane, żeby uczyć gracza myślenia. Dam wam taki przykład. Jedne umiejętności można używać, gdy stoimy tylko za plecami przeciwnika, inna działa na przykład tylko gdy stoimy z boku, jedne umiejętności dają nam buffy, innymi po prostu weźmiemy przeciwników na strzała. Tego jest całe multum. Jeżeli wy się zagłębicie w ten temat, dobrze dobierzecie sobie bonusy, to niejednokrotnie tych przeciwników po prostu zmiażdżycie, a to dzięki waszej ciężkiej pracy. No i pewnie niektórzy z was teraz poczują się tym całym ogromem tej gry przytłoczeni. Tutaj jednak chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Otóż system walki w tej grze daje ogromne możliwości, jest bardzo rozbudowany. Możemy te bronie modyfikować, możemy je ulepszać, możemy nawet wydawać pieniądze na rozwój producentów broni, którzy później będą nam oferować nowe modele do zakupu w sklepie. Kombinacji tutaj jest mnóstwo, mają one duży wpływ na walkę. No i to się wydaje skomplikowane, nie? Powiem wam więcej, to jest skomplikowane, natomiast twórcy pomyśleli tutaj również o osobach, które nie chce się tutaj kombinować, wolą jakieś prostsze rozwiązania. Jeżeli nie chce wam się przyglądać, przymierzać dziesiątek tych itemów, sprawdzać każdych statystyk i tak dalej, w każdej chwili w tej grze możecie wcisnąć taki przycisk Auto Equip. Wtedy gra automatycznie wam założy jej zdaniem najlepsze ciuchy, najlepsze bronie i powiem wam więcej,
Możecie kupować nawet całe skele razem już z broniami, one są złożone przez takich specjalistów z waszej bazy i od razu ruszać nimi do boju. Jeżeli nie chcecie się zagłębiać w ten system, możecie od razu się bawić i co więcej, będzie to zabawa naprawdę świetna, a jeżeli chcecie dopracować swoją postać, dopracować swojego skela do perfekcji, to również macie taką możliwość. To bardzo sprytne rozwiązanie, ono się pozwala naprawdę cieszyć tą znakomitą walką dosłownie każdemu. Myślę, że bardzo warto to docenić. Przy okazji ja tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę też na jedną rzecz. Otóż jak wy będziecie przemierzać te lokacje, no to szybko zauważycie, że na każdej mapie potrafią obok siebie być na przykład przeciwnicy poziomu 15, a zaraz może być przeciwnik poziomu 70, który zdejmie was na hita. Niektórzy z was pewnie mogliby to uznać za wadę tej gry, tak, że jest to zły balans. Natomiast powiem wam, że ja tutaj po przemyśleniu tego aspektu, jak to deweloperzy zaprojektowali, dostrzegam bardzo sprytny zabieg. Otóż przeciwników bardzo różnych poziomów na mapie umieszczono specjalnie obok siebie w różne miejsca, właśnie po to, żeby rozgrywka była bardziej pikantna. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet jak już macie ten 40, 50, 60 level, nie możecie tak po prostu biec przed siebie na tej mapie, nadal musicie się rozglądać, czy gdzieś tam nie ma jakiegoś mocnego przeciwnika, czy gdzieś tam nie stoi jakiś skurwiel, który was weźmie na hita. I to, przyznam, naprawdę działa. Nawet jak miałem postać wysokiego poziomu, musiałem być na tej mapie czujny. Absolutnie nie uważam tego za wadę gry, a wręcz przeciwnie, za zaletę. To jest naprawdę spoko. I przejdźmy teraz do fabuły, z której gry z tej serii zawsze bardzo słynęły. Ja wam powiem, że ja grałem w dwie części Xenoblade'a, nie licząc tej. No i od razu wam mówię, że jeżeli miałbym oceniać tylko fabułę, tylko i wyłącznie fabułę główną, to zarówno Xenoblade 1, jak i Xenoblade 2 dostałyby ode mnie po prostu 10, tak? Tam jest fabuła najwyższej jakości. No i tym bardziej w tym Xenoblade'zie oczekiwałem właśnie czegoś, co równie mocno wyrwie mnie z kapci, natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że na tym się akurat zawiodłem. Jest to tym bardziej dla mnie dziwne, że tutaj cała ta otoczka fabularna jest wykonana perfekcyjnie. Mamy interesujące postacie, mamy diabelnie klimatyczne miasto, mamy świetne lokacje, mamy zagadki, sekrety, intrygi. Natomiast mimo to fabuła główna po prostu jest gówniana. Tutaj nawet mamy taki wielki, tajemniczy licznik w mieście, on jest wyświetlany na głównym budynku, który do czegoś cały czas odlicza czas. Każdy się zastanawia do czego. Oczywiście tego wam nie powiem, bo to jest naprawdę fajny sekret tej gry. Powiem tylko, że jest to naprawdę ciekawy smaczek. No i niestety, pomimo że ta gra ma kilka takich fajnych momentów, tak jak mówiłem, to ta historia jest po prostu cienka, tak? Na początku i na końcu mamy kilka takich fajnych bomb, natomiast podobnie tak jak w recenzowanym przeze mnie niedawno Stealth Seed, w środku mamy taką wielką, fabularną dziurę, w środku tej gry nie dzieje się praktycznie nic i mimo że cała otoczka tej fabuły jest świetna, to ona sama nie powala, nawet bym powiedział, że często ta fabuła jest irytująca. Na szczęście tutaj sytuacje ratują zadania poboczne, one są niewątpliwie siłą tej gry, jest ich bardzo, bardzo dużo, są ciekawe, są różnorodne, pozwalają tą kiepską fabułę główną nieco załatać. Powiem wam, że tych zadań jest tak dużo, że czasami się łapałem na tym, że już może kurde, już za dużo tych zadań zrobiłem, tak? Może teraz wezmę jakiś quest główny, bo nie chce mi się tych questów pobocznych już robić. Natomiast później jednak brałem jakiegoś questa, okazywało się, że było to zadanie totalnie inne niż robiłem ostatnio. Totalnie mnie zaskoczyło. Te zadania poboczne w tej grze, one potrafią rozwalić łeb. Są takie infantylne zadania, są takie bardzo poważne zadania i są takie zadania zakrawające wprost na horror. Widać, że tutaj deweloperzy naprawdę nad tymi zadaniami pomyśleli, nie boją się poruszać niemal żadnych tematów. W tej grze jest po prostu wszystko, ciągle nas czymś ta gra zaskakuje, to jest piękne. Mimo że tych zadań jest tak cholernie dużo, nadal je się chce wykonywać, bo każde z nich jest na swój sposób unikalne. Niestety nadal znalazło się tutaj parę większych minusów. Po pierwsze, scenki w niektórych zadaniach są po prostu zbyt długie. Ten zarzut ja zresztą miałem już do pierwszego Xenoblade'a. Tutaj też niektóre sceny są przegadane, niepotrzebnie są wydłużone. Po drugie, i tutaj mamy poważny błąd techniczny, tak jak wspominałem, Skella, czyli tego wielkiego robota, dostaniecie gdzieś tak no po 30-40 godzinach gry, nie? Natomiast zadania wymagające tego Skella możecie przyjąć dużo wcześniej. W grze jest kilka rodzajów zadań, są też takie duże questy zwane Affinity Missions,
które jak raz przyjmiecie, to już trzeba je wykonać, bo nie da się z nich zrezygnować. I problem teraz polega na tym, że questy wymagające użycia tego robota, tego skella, możecie brać przed jego dostaniem. Jeżeli przyjmiecie takiego questa, to macie po prostu przejebane, bo żadnego innego zadania nie weźmiecie, dopóki nie wykonacie tego questa. A wykonać będzie go cholernie trudno bez skella i koło się zamyka. Jednym z takich zadań jest właśnie taki quest, nazywa się Hope Springs Eternal. Ostrzegam, nie bierzcie tego zadania, jeżeli nie macie skella. Bardzo uważajcie na podobne zadania w tej grze, bo możecie mieć przerąbane. To jest poważny błąd techniczny. Nie wiem jakim cudem on został w remasterze, to powinno być dawno załatane. Także mocno musicie na to uważać. Jeżeli jakiś quest pokazuje wam, że będzie zadanie do wykonania na przykład w tym dalszym kontynencie, w tym Sylvanu albo w Kaldros, a wy nie macie jeszcze robota, nie bierzcie go. No i jest jeszcze taki jeden minus, którego w sumie pewnie nie zauważycie, a nie zauważycie go dlatego, że jest to po prostu bardzo zmarnowany potencjał. Otóż chodzi mi o tryb online w tej grze, który jest, no i w sumie z tego, że jest to nie za wiele wynika. Niby tam można brać jakieś specjalnie takie wydzielone misje w tym trybie online, ale tak w sumie to nie widziałem, żeby ktoś z nich korzystał. Niby można wypożyczać sobie postacie innych graczy, ale to też jest tak trochę bez sensu. Ogólnie to cały ten tryb online jest taki trochę bez sensu. Chyba starano się z niego zrobić coś więcej, a wyszła taka papka, z której w sumie nikt nie korzysta. No szkoda, że tak to wygląda, bo reklamowane to było, że będzie ten tryb online. Jeżeli nastawialiście się na rozgrywkę ze znajomymi w kampanii, że sobie przejdziecie te questy razem i tak dalej, no to niestety tutaj was muszę zmartwić. Tryb online jest ograniczony do zaledwie kilkunastu niezbyt ciekawych misji, które służą prawie wyłącznie do farmienia. Także to są po prostu nudy i o tym trybie generalnie szybko zapomnijcie, chyba że chcecie pofarmić. No i powiedzmy sobie teraz co nieco o samej grafice. No i tutaj, kurde, no muszę widzowie się naprawdę napocić, żeby nie przedłużyć wam tego filmu, bo o grafice w tym tytule ja mógłbym rozmawiać naprawdę długo i jeszcze byłoby mało. Jeśli oglądacie uważnie tą recenzję, to pewnie już wiecie dlaczego, bo ta grafika w tym tytule robi piorunujące wrażenie. Kumacie, to jest gra ekskluzywna na Switcha, tak? Wiecie jaką moc ma Switch? Ma śmieszną moc, on jest słabszy od PlayStation 4, to jest po prostu ziemnia. No i wiecie co? To nie przeszkodziło deweloperom tej gry w zaoferowaniu przepięknej grafiki, co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, nawet rozdzielczość jest tu całkiem wysoka, na moim ekranie 4K wygląda to nawet nieźle. Modele postaci tutaj robią ogromne wrażenie, walki wyglądają świetnie, lokacje to jest prawdziwa uczta dla oczu, wygląda to ekstremalnie dobrze. Do tego ja wam przyznam, że byłem w totalnym szoku, jak zobaczyłem jaki wielki jest zasięg rysowania w tej grze. Tutaj jak staniecie na jednym końcu takiego kontynentu zwanego Primordia, to nadal widać miasto, które jest bardzo daleko i nie dość, że to miasto dobrze widać, to miasto ma tak wysokiej jakości tekstury, że nawet z tego końca kontynentu można odczytać napis United States na jego boku. Czujecie to? I to wszystko, to całe piękno, ta grafika i tak dalej jest na konsoli o wydajności ziemniaka. No to co tutaj zrobili panowie z tego Monolith, to są po prostu absolutne wyżyny optymalizacji. Ta gra wyciska dosłownie wszystko, co ten Switch ma do zaoferowania, kompletnie wszystko. Także ogromny szacun dla programistów, którzy tą grę optymalizowali, zrobiliście niesamowitą robotę, wszyscy gracze powinni być wam wdzięczni, tak to się właśnie robi. Jedyne do czego tutaj mógłbym się przyczepić, to fakt, że czasami ta gra potrafi chrupnąć, a przy szybkim locie tym skellem przeciwnicy potrafią się czasem niedostatecznie szybko załadować, no i kilka sekund trzeba poczekać, aż ich zobaczymy. I przyznam, że przez takich niewidzialnych przeciwników, jak tak bardzo szybko leciałem, zdarzyło mi się kilkukrotnie zginąć. To może być niefajne, to może zirytować, natomiast biorąc pod uwagę jaka jest jakość grafiki w tej grze, jakie ograniczenia ma Switch, i tak myślę, że jest to minimalny minus. Czas na podsumowanie. Po spędzeniu niemal 100 godzin z tym właśnie tytułem mogę wam powiedzieć jedno. Przez spartoloną fabułę główną i kilka problemów jest to jak do tej pory najsłabsza ograna przeze mnie odsłona serii Xenoblade. No tak jak mówiłem, ograłem dwie części. No i pewnie teraz się spodziewacie, że skoro to jest najsłabsza odsłona, no to będzie jakaś niska ocena, nie? A tu niespodzianka.
Otóż Xenoblade Chronicles X w wersji Definitive Edition to jest najsłabsza odsłona tylko dlatego, że pozostałe części, czyli 1 i 2, oceniłem kolejno na 10 oraz na 9. Xenoblade Chronicles X otrzymał natomiast 8,5, czyli jest to gra bardzo dobra, która przebija 90% gier na rynku z łatwością. Dodam także, że dokładnie tą samą ocenę przyznałem cenionemu Kingdom Come Deliverance 2. Xenoblade Chronicles X może nie potrafi przebić tego znakomitego Xenoblade 1, natomiast wcale nie musi tego robić, żebyśmy my mogli w tym tytule się bardzo dobrze bawić. Ja wam powiem, że bawiłem się świetnie, gorąco wam ten tytuł mogę polecić, a fani serii muszą go ograć. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition zakupicie za około 220 zł. Moim zdaniem jest to cena jak za produkt tej jakości naprawdę dobra. Szczególnie, że można się w niej bawić cholernie długo, na ponad 100 godzin. Pamiętajcie jednak, że obecnie ten tytuł jest dostępny jedynie na Nintendo Switch. Chodzą jeszcze co prawda słuchy, że podobno jest tam jakiś ukryty tryb 60 fps, który będzie dostępny na Switchu 2. Na razie ta gra chodzi w Full HD 30 fps, natomiast czy tak będzie, tego jeszcze nie wiemy. Nawet jednak wam powiem, że w tych 30 fps ta zabawa jest po prostu przednia. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.